W tym odcinku przeprowadzimy wielki test modelu DeepSeek R1 kontra ChatGPT. Przygotowałem 10 zadań dla obu modeli. Za odpowiedzi będą przyznawane punkty. Zobaczmy, który z nich wygra naszą rywalizację. Zaczynamy! Na początek szybkie reguły testu. Pytania będą zadawane w języku angielskim, a następnie będą tłumaczone przez dany model na język polski. Po każdym pytaniu nastąpi podsumowanie, a za lepszą odpowiedź będę rozdawał punkty. Oraz testujemy tylko wersje webowe udostępnione przez autorów. Do dzieła! Pierwszym zadaniem jest streszczenie. Brzmi ono tak: przeczytaj poniższy tekst i przygotuj zwięzłe 3-zdaniowe streszczenie. Pierwszy w kolejce jest DeepSeek, który otrzyma od nas to zadanie w języku angielskim. Proces myślenia, zwłaszcza w przypadku DeepSeeka, został przyspieszony w montażu dla zachowania dynamiki materiału. Otrzymaliśmy właśnie pierwszą odpowiedź. Teraz sprawdźmy ChatGPT, w którym wpiszemy ten sam prompt. I po kilku sekundach mamy pierwszą odpowiedź od ChatGPT w języku angielskim. Wróćmy do modelu DeepSeek. Wszystkie odpowiedzi będą tłumaczone przez dany model z angielskiego na polski. Oto ostateczna odpowiedź modelu DeepSeek. Wracamy do ChatGPT. Teraz sprawdźmy, jak wygląda jego odpowiedź w języku polskim. Oto wyniki pierwszego zadania. Dajcie znać, który model według Was zwyciężył w tej rywalizacji. Moim zdaniem w tym zadaniu zwyciężył ChatGPT, ponieważ był bardziej zwięzły w swojej wypowiedzi. Kolejne zadanie to przywoływanie faktów i wyjaśnienia. Polega ono na wyjaśnieniu w prostych słowach fotosyntezy. Zacznijmy od DeepSeek. Model otrzyma tak samo prompt w języku angielskim. Muszę przyznać, że ta odpowiedź wygląda naprawdę profesjonalnie. Przetłumaczmy ją sobie od razu na język polski. Oto ostateczna odpowiedź modelu DeepSeek na to zadanie. Teraz sprawdźmy, co ma do zaoferowania ChatGPT. Tutaj proces myślowy jest znacznie szybszy. I oto odpowiedź tego modelu w języku angielskim. Przetłumaczmy ją na polski. I mamy to. ChatGPT, tłumacząc swoją odpowiedź, myślał przez 19 sekund. Oto ostateczna odpowiedź ChatGPT na to zadanie. Oto porównanie wyników obydwu modeli. Mówiąc szczerze, tym razem odpowiedź DeepSeek bardziej przypadła mi do gustu. Jego odpowiedź jest bardziej przystosowana do piątoklasisty. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Lecimy dalej. Kolejnym, trzecim zadaniem jest pisanie kreatywne. Polega ono na napisaniu akapitu otwierającego powieść kryminalną. Sprawdźmy, jak sobie z tym poradzi DeepSeek. Mamy już pierwszą odpowiedź. Przetłumaczmy ją na język polski. Oto ostateczna odpowiedź DeepSeeka. Teraz sprawdźmy, co na to ChatGPT. Od razu przetłumaczmy odpowiedź czatu. Oto ostateczna odpowiedź ChatGPT o1 na nasze zadanie. Przejdźmy do podsumowania. Klasycznie już porównajmy sobie odpowiedzi obydwu modeli. Tym razem odpowiedź ChatGPT bardziej przypadła mi do gustu. Odpowiedź DeepSeek jest jakby przesadzona. Oczywiście moim zdaniem. Kolejne zadanie to złożone rozumowanie. Rolnik musi przedostać się przez rzekę z wilkiem, kozą i kapustą. Zobaczmy, jak poradził sobie z tym zadaniem nasz wieloryb, czyli DeepSeek. Rozumowanie w tym przypadku zajęło najwięcej czasu ze wszystkich zadań. Oto odpowiedź, jaką udzielił DeepSeek. Przetłumaczmy ją od razu na język polski. Oto oficjalna odpowiedź DeepSeek na to zadanie. Sprawdźmy, jak poradzi sobie ChatGPT. Wpisujemy ten sam prompt i klikamy Enter.
Znacznie szybciej, bo po kilku sekundach ChatGPT podesłał rozwiązanie. Przetłumaczmy je od razu na język polski. I szybko przejdźmy do podsumowania. DeepSeek wykonał zadanie w 6 krokach, a ChatGPT potrzebował na to aż 7 kroków, stąd punkt dla DeepSeek. Aktualnie mamy 2-2, modele idą web w web. Lecimy dalej. Teraz trochę kodowania. Napisz funkcję w Pythonie. Najpierw DeepSeek. Poprosimy go o stworzenie kodu w Pythonie i wytłumaczenie jego działania. I oto gotowy kod napisany przez DeepSeek. Przetłumaczmy go od razu na język polski. Teraz przejdźmy do ChatGPT. Prześlijmy mu ten sam prompt i zobaczmy, co się stanie. ChatGPT po kilku sekundach wysłał nam stworzony kod. Przetłumaczmy go na język polski. I klasycznie przejdźmy do podsumowania. Sprawdźmy wyniki obydwu modeli. Tym razem moim zdaniem mamy remis. Lecimy dalej. W kolejnym zadaniu sprawdzimy umiejętności matematyczne. Zdaję sobie sprawę, że nie jest ono wysokiej trudności, lecz sprawdźmy, jak poradzą sobie z nim obydwa modele. Zacznijmy od modelu DeepSeek. Prawidłowa odpowiedź to 16:30. Zgadza się. Teraz sprawdźmy, jak z tym zadaniem poradzi sobie ChatGPT-o1. ChatGPT bez problemu wykonał to zadanie. Warto dodać, że w ChatGPT także możemy sprawdzić tok myślenia modelu. Wystarczy kliknąć w górną część wiadomości. Dla formalności porównajmy obydwa rozwiązania. W tym zadaniu obydwa modele odpowiedziały prawidłowo i mają po punkcie. Kolejne zadanie to kompetencje wielojęzyczne, które każdy model udowadnia przy okazji tłumaczenia własnych odpowiedzi. Sprawdźmy, jak modele poradzą sobie z prostym zadaniem. Ciekawa jest analiza prowadzona przez DeepSeek przy okazji tego zadania. Oto rozwiązanie zaproponowane przez wieloryba. Zobaczmy, jak poradzi sobie ChatGPT. Odpowiedź jest podobna. Obydwa modele odpowiedziały niemal identycznie. Tutaj także dostają po punkcie. Kolejne zadanie to weryfikacja faktów i cytowanie źródeł. Czy Einstein oblał matematykę w dzieciństwie? Sprawdźmy to. Pierwszy ruszył DeepSeek. Przetłumaczmy odpowiedź. Według DeepSeek na podstawie cytowanych źródeł Einstein wcale nie oblał matematyki. Sprawdźmy, co na ten temat powie nam ChatGPT. Przetłumaczmy odpowiedź na język polski. ChatGPT, cytując źródła, także obalił ten mit. Oto podsumowanie 8 zadania. Tutaj punkt leci do ChatGPT, który udzielił obszerniejszej odpowiedzi oraz zacytował więcej źródeł. Kolejne zadanie to rozumowanie etyczne oraz hipotetyczny scenariusz awarii drona. Sprawdźmy, jak z tym eksperymentem poradzi sobie DeepSeek. Przetłumaczmy odpowiedź. Chyba jesteśmy bezpieczni. Tym razem DeepSeek uznał, że bezpieczeństwo człowieka jest ważniejsze od straty mienia. Sprawdźmy, jak z tym zadaniem poradzi sobie ChatGPT. Tutaj po bardzo długim namyśle ChatGPT odmówił odpowiedzi. Punkt leci do DeepSeek. W kolejnym zadaniu chciałbym porównać wyszukiwanie w czasie rzeczywistym. Pierwszy zaczyna DeepSeek. Należy oznaczyć specjalną opcję Search oraz wcisnąć Enter.
Niestety po kilku próbach nie udało się uzyskać odpowiedzi. Sprawdźmy zatem ChatGPT. W modelu O1 tryb Search nie jest jeszcze aktywny, więc musimy przełączyć się na model 4o. Po jakimś czasie otrzymaliśmy najnowsze informacje technologiczne z danego dnia. Klikając źródła mamy pełną listę cytowanych źródeł, z których korzystał ChatGPT. Tę rundę, jak i cały test wygrywa więc o włos ChatGPT. Jak widzieliście, o włos wygrał ChatGPT O1 od OpenAI. Wydaje mi się jednak, że ostatni punkt był częściowy, ponieważ model O1 nie posiada wyszukiwania live. Jakie są moje końcowe wnioski? Na pewno jakość obydwu modeli jest bardzo zbliżona. ChatGPT na pewno udzielał odpowiedzi znacznie szybciej. Ciekawe, czy to kwestia chwilowego większego zużycia modelu R1, czy DeepSeek jest po prostu wolny. Warto też dodać, że DeepSeek R1 w danej chwili jest dostępny zupełnie za darmo, podczas gdy model O1 od OpenAI jest modelem płatnym. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym teście i czy wasze wnioski są podobne. Nazywam się Arkadiusz Kamiński, oglądaliście kanał Techia oraz serię AI, w której dzielę się ciekawostkami i nowościami ze świata sztucznej inteligencji. Cześć, subskrybuj!